Hasło na dziś. Wywiad z motocyklistą. Rozmowa o świecie. Rozmowa o ludziach. ...45 000 kilometrów. Pustynią, stepem, górami. Mimo wypadku finalizuje swój plan. Zdany sam na siebie przemierza świat. Spotykając ciekawych ludzi. Walczy ze swoimi słabościami. To wszystko w ciągu 2,5 roku dookoła świata. Dzień dobry, tu się właśnie rozbiłem. Nie w znaczeniu, że się rozbiłem motocyklem, tylko rozbiłem obóz. Prawda, że pięknie? Ja też tak myślę. Jest rano. W ogóle jakoś tu wcześnie to słońce wchodzi. Na wschodzie Europy twa nadzieja dziś się rodzi. East to East. Jeszcze tak bardzo na wschodzie nie byłem. Jeszcze bardziej będę. Tak będę bardzo na wschodzie, może pewnego dnia, że to już będzie zachód. Tak. Także dzisiaj nietypowo, Janusz Lekkiego Terenu, Roro, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszamy na spotkanie z osobą, która na motocyklu przejechała świat wszerz i wzdłuż. Podróżowała 2,5 roku, z tego co pamiętam. I osoba, która gra na instrumentach, śpiewa, nawet w różnych językach. Tak, witamy ja. u Pawła Głowiędz. Dzień dobry, witam. Tutaj oczywiście wszystkich pytań nie byłem w stanie zapamiętać, także będę musiał czytać. No dawaj. Ale na pewno pytań nie czytałeś, nie? Nie wiesz o co chodzi. Nie wiem, żadnych pytań nie znam. Nie Jestem znasz. pierwszy raz na takim kanale. Na takim kanale, na kanale u Janusza Lekkiego Terenu. Możliwe, że będzie więcej takich odcinków, że jedziemy z pierwszym pytaniem. Co musi się wydarzyć albo jakie muszą nastać okoliczności, by ruszyć w tak zwaną podróż dookoła świata? Jak wyglądała Twoja trasa i czy zmieniała się podczas Twojego przejazdu? Czy musi się coś wydarzyć? Nie musi. Trzeba mieć dużo czasu, trochę pieniędzy i motocykl. Generalnie no miałem taki moment w życiu, że postanowiłem pewien czas przeznaczyć tylko dla siebie i od momentu decyzji o wyprawie i tam różnych co może teraz robię, czy kupię mieszkanie, czy pojadę w podróż, pomyślałem sobie, że dobra, jeśli kupię mieszkanie, to będę siedział, patrzył na świat przez okno. Jeśli chcę zobaczyć świat, to trzeba jechać i zobaczyć ten świat, więc 2,5 roku, 2 lata przygotowania i 2,5 roku na ukończenie podróży. To ile miałeś wtedy lat, jak ruszyłeś? Jak ruszyłem, miałem 34 lata. Dobry wiek. Tak. Dobry wiek, bo już można pić alkohol. Po 18 już można było. Tak. No. Czy ta trasa jednak się zmieniała? Czy to, co sobie zaplanowałeś, to tak było? Tak jak sobie zaplanowałeś, tak było? Czy jednak gdzieś tam musiałeś z jakichś przyczyn zmienić ten swój plan wstępny? Sama trasa miała przebiegać przez jakieś najuboższe czy tam miejsca na świecie, więc chciałem przejechać na pewno Amerykę, Rosję, Afrykę, więc to głównie, może tam odpadło, nie wiem, ze 30%, bo jednak jest taka realizacja, takie zobaczenie, kurczę, to jest inaczej jednak, nie? Mhm. I wtedy znaczy trasę same, te kraje, które miałem odwiedzić, no to tam wiadomo, że odpadły, ale te minimum odwiedziłem, co miałem. Czyli były takie kraje, które w ogóle ominąłeś? No tak, no bo już byłem zmęczony, zniechęcony granicą, jakimś wydarzeniem i już po prostu się nie chciało forsować, bo granice trzeba jednak przejechać, nie? I to było takie, że na granicach no czasami długo się stało? No się stało, albo trzeba było kombinować wizy, dokumenty, celnicy.
My nie znamy takiej granicy tak naprawdę, tak żyjąc w tak zwanej Unii Europejskiej. My mamy jakby, przejeżdżamy, no teraz może jest inaczej, nie? No bo wiadomo. Ale sama granica jest taka i symboliczna, i ważna. Więc takich granic było dużo. Dlaczego motocykl? I skąd pomysł, by towarzyszką przygody była Yamaha XT600? A potem zaraz jeszcze dopytam jeszcze. Dlaczego motocykl? Motocykl jest według mnie uosobieniem konia, czyli taki mężczyzna, wojownik, podróżnik, zdobywca świata. A czemu XT600? Dlatego, że te motocykle były zrobione na Paryż-Dakar, pierwsze, jako Tenere, i był to najlżejszy i najprostszy motocykl dostępny w jakimś tam budżecie, nie? Tak. I w miarę mocny. No i w miarę mocny, tak? Który tam jeszcze ma te 50 koni, który gdzieś tam wyciągnie cię z jakiejś dziury i tak dalej. Tutaj jeszcze dopytam jakie doświadczenie miałeś z jazdy na motocyklu, zwłaszcza jazdy off-roadowej. Moje doświadczenie motocyklowe było praktycznie żadne. Mieszkając w Wielkiej Brytanii, w Szkocji, zrobiłem prawo jazdy i niemalże chyba po roku jeżdżenia jakimś tam pierdzielem i tak dalej, kupiłem tą dużą Yamahę z myślą już o wyjechaniu. Więc tak naprawdę ja nie rozjeździłem się, nie miałem gdzieś wypraw, nie miałem... Pojechałem w sumie raz, to może z 200 km w trasę z namiotem, tak? Aha. To było moje doświadczenie. No powiedzmy 200 km wypraw przed wyjazdem w świat. Wyruszyć świat, no, czyli można nawet po 200 Tak, kilometrach tak. ruszyć. Czyli jakby tego doświadczenia nabywałeś w trasie. No niestety tak. Niestety, może i stety, bo tak jakbyś sobie miał zastanowić się, czy z takim doświadczeniem jesteś w stanie ruszyć, to byś pomyślał sobie, no nie, muszę jeszcze tak trochę jednak pojeździć. A tak pojechałeś, można powiedzieć, że i się uczyłeś na bieżąco. Tak. Gdybym Wiedział. miał doświadczenie, to bym chyba nie zdecydował No się. właśnie, dlatego tak. czasami lepiej może nie wiedzieć. No tak, no to było tam jakieś tam no odwaga, tak? No. Ciekawość. Ciekawość, trochę niewiedzy, trochę odwagi. No. No odwagi to było. Jak długo przygotowałeś się do wyprawy? To już mówiłeś około 2 lat, tak? I gdzie szukałeś informacji na temat danych regionów świata, co jest potrzebne, jakie dokumenty i tym podobne? Pierwszą inspiracją to była książka Mondo Enduro. To jest chyba 8 Brytyjczyków wyruszyło na motocyklach Suzuki DR350 i 7 ukończyło, jeden gdzieś tam został, bo się zakochał. O. I ta książka mnie tak zainspirowała, bo miałem przyjaciela takiego, Scott Thompson, i on mnie zainspirował w ogóle do tej podróży tak naprawdę. Był też motocyklistą, takim moim starszym kolegą. I to była pierwsza motywacja, a druga no to internet. Takie rzeczy jak YouTube to jeszcze było słabo wtedy, bo tam dużo nie było filmów dookoła światowych podróży, ale strona Horizons Unlimited jest taka strona o takich overlanding, takich dookoła światowych. Frikach. Tak. I oni tam dużo się dzielili, jak to załatwić, gdzie to przejść, tak, jakie wizy, no. A że angielski był tobie znany, tak, to było tak. łatwiej Więc, tych informacji wychwytywać. Znajomość języków się przydaje, tak? No na pewno. Dobra, lecimy dalej. Co było najbardziej zaskakujące w całej wyprawie? Ja wiem, co No powiesz. dobra. Strzelam, że wiem, ale No. co Cię tak najbardziej zaskoczyło? Tak naprawdę najbardziej zaskakująca jest różnica wiedzy, którą mamy jako zwykli tak zwani ludzie ze szkoły, z uniwersytetu, z mediów, a później jedziemy do jakiegoś tam kraju, gdzie są terroryści, tak zwani, albo gdzie jest wojna, gdzie są Rosjanie i tak dalej. I nas to wszystko przeraża. Ale jedziemy, poznajemy. Jesz z terrorystą, śpisz z Czeczeńcem i okazuje się, że ta wiedza, którą się nauczyliśmy z telewizji, z książek, ze szkoły, jest minimalna, niepełna. A wręcz czasami i Zakłamana. Tak. No to tak. Informacja. Czyli warto się przemieszczać, choćby nawet, żeby poznawać świat i warto, żeby po
prostu zobaczyć, jaki świat jest, znaczy zwykły świat, znaczy zwykłych ludzi, jaki świat jest naprawdę. Tak, prawdziwy świat, Prawdziwy świat zwykłych ludzi. No. Poza internetem, poza doktryną, dogmatem. Między innymi może dlatego dzisiaj tak wygląda, że się ogranicza te przejazdy. Bo ludzie może jakby nie doświadczali i nie wymieniali się wiedzą, doświadczeniami, poglądami. Jeśli się ma otwarty umysł, tak, to się każdą informację filtruje. Tak? Że to, że tamto, źli, dobrzy. I tak naprawdę wiele bólu czy ciężaru przemian przeróżnych jest na tym oparte na wiedzy i szafowaniem tą informacją. No, szczególnie teraz. W dzisiejszych czasach zwłaszcza. Należy sprawdzać każdą informację, nawet tą, którą dzisiaj usłyszycie. Od Pawła Gowienki można sprawdzać, tak jest. Wręcz zalecamy sprawdzać. Jak już zdążyłem się nauczyć w życiu, oczywiście moim zdaniem, najciekawszym jest doświadczanie. Jakie doświadczenie zapadło Ci w pamięci, a może wpłynęło na to, jak dzisiaj postrzegasz świat? Jakie doświadczenie, nie wiem, czy z kontaktu z ludźmi, czy... Najważniejsze chyba doświadczenie jest takie, że im biedniejsi ludzie, tym bardziej pomocni. Im bardziej skomplikowani, zaawansowani, niezależni, tym nieużyteczni. Jeśli byłem na pustyni, zatarłem motocykl, 3 pojazdy się zatrzymały. Jeden dał olej do silnika, drugi chleb, a trzeci wodę. Tak? Wątpię, że w Polsce czy w świecie zachodnim jest taka możliwość, że będą Cię ratować, będą raczej omijać Cię. Nie wiem, jak to tam do końca wygląda, ale wydaje mi się, że jeszcze w Polsce, tak jeżeli chodzi o motocyklistów, jeżeli nawet jedzie samochodem motocyklista, no to raczej tam może tak pomóc, nie? Ale jeżeli już samochód stoi, to raczej wzywaj assistance i nie stój, ale lepiej to zepchnij sam sobie samochód, żebyś nie przeszkadzał, nie? No to taki, chyba coś w tym jest. Ale też jeżeli mówisz o tych osobach tak zwanych niby niezależnych, to one są niezależne w dzisiejszych czasach tak tylko, tak by się wydawało, że są niezależne. Bo jeżeli chodzi o jakieś takie ważniejsze sprawy, to są zależne od pracy, od wszystkiego. Taka osoba biedniejsza w tych takich krajach, o których Ty mówisz, jest bardziej niezależna niż my dzisiaj tutaj. Tak, no to jest taki absurd nowoczesności, że my jesteśmy tak wolni, dokąd skończy się pieniądze w banku, nie? Tak. Tak wolni, tak. No tak. No, na pewno. Na pewno coś w tym jest. Powiem tylko, że mieliśmy okazję wcześniej się spotkać i porozmawiać chwilę, dlatego mam już jakąś wiedzę dotyczącą wyprawy Twojej i chciałbym troszeczkę podrążyć parę tematów. Oczywiście pytań nie znasz, więc walę prosto z mostu. Jak oczywiście pytanie się nie podoba albo jest za bardzo osobiste, to możesz powiedzieć dalej. Nic złego się nie stanie, ale spróbuję, zadam, może, a nuż odpowiesz. Jak to możliwe, że podróżujesz codziennie albo co jakiś czas jesteś w innym miejscu i masz czas, możliwości i okazję, by się zakochać? To znaczy, ile potrzebuje czasu Paweł Głowienka, by się zakochać? Bo wiem, opowiadałeś, że tam była taka historia i dla mnie to jest jakieś takie wręcz jak z jakiegoś filmu, że jedziesz, nie wiem, hop, motorem schodzisz, nie wiem, patrzysz w kobiecie w oczy i... Ile czasu potrzeba, by się zakochać? No to każdy niech sobie tam pomyśli, jak to u niego jest. Jednakże taka podróż idź na całość daje takie możliwości, że można się gdzieś zatrzymać i nie wiem, kogoś poznać, nie tylko jakieś romantyczne sprawy, ale jakichś bardzo ciekawych ludzi. I jeśli nie mamy ograniczenia czasowego, no to możemy sobie pozwolić. No to jest jakaś tam zaleta podróży takiej bez limitu. Możemy zobaczyć coś, poobserwować, tak? Takie wolne podróże albo takie szybkie, że szybko się jedzie gdzieś na 2 tygodnie i tam się zwiedza wszystko. A tutaj jutro, pojutrze i tak. Maniana. No może być, tak? No ale to w końcu zatrzymałeś się w jednym miejscu, czy to było skutkiem tego, że gdzieś w tym jednym miejscu się zatrzymałeś i poznałeś? No tak. No to było jakoś podróż nie można tak ciągnąć cały czas, że się męczy. 2-3 miesiące już człowiek się męczy, jakby do pracy chodził. No tak.
Więc ja jakbym teraz jechał, no to pewnie bym objechał świat, nie wiem, w 4-5 miesięcy, nie? Tak myślę, że 6 maksymalnie. No ale że miałem takie 2 lata, se poświęciłem na to, no to no i się później już, nie wiem, chcę jakichś ludzi poznać, do domu się tęskni, w kim się zakochać, pobyć, no to jest takie zwykłe, no, takie... Naturalne. No, jakaś potrzeba domu, nie? No to dobra, nie będę dalej drążył. Jak to się stało, że zabawiłeś w jednym miejscu pół roku? Bo opowiadałeś właśnie, że coś tam się takiego wydarzyło, że pół roku spędziłeś w jednym miejscu. Aha. I czy w tamtej chwili nie miałeś jakiegoś takiego przemyślenia, by zakończyć swoją wyprawę? No tak, miałem 2 takie przerwy. Jedna to było wypadek i musiałem wrócić na operację, a druga to było właśnie zakochanie, kiedy myślałem, że to jest to, tak? I trzeba było zobaczyć, czy to jest to i tam pomieszkać. Więc no to są takie silne rzeczy, tak? Takie jakby... No i myślałem, dobra, chyba koniec, ale jednak było coś takiego, no to jeszcze dokończę, nie? No i tak zdecydowałem dokończyć i może dzięki temu no, uważam to za zakończoną podróż. Nie? Jeżeli chodzi o tą operację, to musiałeś wrócić, to znaczy do Polski musiałeś wrócić i potem, czy jak tak. to wygląda? Tak? W Senegalu się rozbiłem, tam nie było, powiedzmy, szpitali, tak? No tak trzeba to nazwać. Służba zdrowia nie działa, więc ubezpieczyciel wysłał mnie, powiedział, że nie da się tego zrobić. Powiedział, wracaj do Wielkiej Brytanii, kupimy ci bilet, tam cię to zrobią i zaraz wrócisz, hop. I to wcale tak nie było. W Wielkiej Brytanii położyli mnie tam na jakąś listę oczekujących. Aha. A co to było takiego? Jak to tam się stało? Wiesz co, no całą prawą stronę sobie uszkodziłem. Od pięty, stopy, tam gdzieś tutaj żebro, nie żebro, tylko biodro. No i tutaj ręka była bezwładna całkowicie i myślałem, że no nie wiem, jakiś ten paraliż czy coś. I w Afryce oni to chcieli zdiagnozować, ale jak? Więc trzeba było tamtemu zapłacić, tamtemu. I w końcu zdiagnozowali mnie po iluś tam tygodniach dopiero. A tu w normalnej technice, no to byś miał to na drugi dzień, co ci się stało, tak? Być może gdybym wiedział, z czym co się je, gdzie tam, nie wiem, może nie ruszał tej ręki, tam się przyczep mięśnia zerwał, czyli mięsień nie podnosił mi ręki, nie? Więc to trzeba było operację i to mi skręcili na śrubę dopiero w Polsce, nie? I tu miałem rehabilitację i musiałem wrócić do Senegalu znowu po motor i dalej kontynuować. Ale to była decyzja też, czy ja kończę tą podróż, czy zostaję, nie? Jakby nie było, no to motor na straty. No, tam czekał kolegi, nie? No, kolega Niemiec, który też jeździł motorami enduro, tam przytrzymał ten motocykl, więc... To była wywrotka, czy to były jakieś takie... Oj, no to było spotkanie ze śmiercią. No, byłem przegrzany, bardzo duża temperatura, myślę, że asfalt mógł być gdzieś tam nagrzany, nie wiem, 60-70 stopni. Ponad 40 stopni w cieniu w Senegalu, więc przygrzało mnie i po całym dniu jakby odwodnienia przestałem myśleć i zjechałem na pobocze i tyle, nie? I katapulta. Katapulta. Ale żadnej przepaści gdzieś tam nie ten, tylko... No nie, no ale tylko to leciałem i tylko myślałem, gdzie ten motor leci, bo widziałem cień. Aha, żeby nie przygniótł. Żeby mnie nie przygniótł, bo by mnie zabił. No a jeżeli chodzi, jak jeszcze podrążę ten drugi temat, to jeżeli chodzi o tą kobietę, to z jakiego kraju? Może chociaż tyle. Aha. No. Jest takie port, który nazywa się, jest takie miasto port, który nazywa się Amsterdam. No to tyle dziewczyna z Holandii. Tyle jeździłeś i dziewczyna z Holandii, ale to na obcej ziemi czy w Holandii się zakochałeś? W Rosji. W Rosji, no czyli na obcej ziemi. No, więc tak. No. To ona też jeździła, czy to tak? No ona była też tam podróżnikiem. Motocyklem jakoś nie jeździła, chociaż tam jej trochę poduczyłem. No później jeszcze w Ameryce Południowej byliśmy razem, no i tam się nasza podróż i moja się skończyła i nasza miłosna też, więc należy to tak patrzeć, że czasami trzeba przejść taką podróż, nie? Żeby zobaczyć coś, czego się nie widziało na ten. Czasami jest to, co już jest, tak? Jakaś tam, tak jak alchemik podróżował. Paul Coelho napisał taką książkę, Alchemik. Tak. I on tak podróżował i doszedł do tego samego miejsca. Muszę doczytać już tego tematu, już nie będę drążył. Wydaje mi się, że już jest wyczerpany,
wiemy skąd była twoja partnerka i chyba wystarczy. Tak mi się nasunęło takie pytanie. No. Jeżeli przerzucałeś motocykl, tak, z jednego kontynentu na drugi, no, a przede wszystkim przez Pacyfik, tak, no to kontenerem, jak rozumiem, nie? Tak. Kontenerem. Żeby przerzucić motocykl, no to albo nauczymy motocykl pływać, albo go przewieziemy samolotem, albo kontenerem. I tak, trzeba mieć taką umiejętność, jakby dotrzeć do tych jakichś tam najtańszych opcji, czy tam zależy od budżetu. I ja wtedy musiałem go jeszcze wysłać z Władywostoku zamiast do Ameryki Południowej, właśnie gdzie tam już ta miłość była, czyli przez Europę. Czyli ja naprawdę wysłałem go przez Europę na kontener i on pojechał do Valparaiso, do Chile, nie? Więc tak, no do Afryki można przejechać jakimś promem, nie? Bo tam jest Gibraltar, tam z Hiszpanii do Maroka, to tam... To już tam rzut beretem. Tak, no tam... Dobrze kamieniem, no może nie. Łódką można było przypłynąć. Na materacu takim dmuchanym, jak to No, jest. dużym. Czy podczas twojego wyjazdu była taka sytuacja, że poczułeś się naprawdę zagrożony, że pomyślałeś, ups, to chyba koniec mojej przygody? Już nie mówię tutaj o tym wypadku, ale jakiejś takiej może niebezpiecznej sytuacji, nie wiem, jakiejś takiej najbardziej, która pomyślałeś, że może jednak już o jeden most za daleko. Wypadek był największy takim jakby zagrożeniem, że nie ma, że koniec podróży, ale byli też ludzie z karabinami w Afryce kilka razy, którzy chcieli pieniądze. I wtedy trzeba było zdecydować, czy stawiam się, nie płacę, stawiam się, nie płacę i czekam. Co będzie się działo? Dzień, dwa. Negocjuję cenę, płacę i odjeżdżam. Więc... Czyli było też przytrzymywanie, jak rozumiem? Czy... No tak. Można było siedzieć kilka godzin. Aha, a można było kilka dni? No kilka dni to na granicy można było, jak się nie wiedziało, jak z tego wyjść. Niektórzy siedzieli na granicy, może nie podróżnicy, ale tamtejsi ludzie na tej ziemi niczyjej parę miesięcy siedzieli pomiędzy granicami. Ja i tak myślę, że dzika Afryka jest na tyle przewidywalna, bo można sczytać ludzi, nie? Co chcesz, co ja chcę, nie? Można się dogadać, fajny karabin, zrobimy sobie zdjęcie. Oni z motocyklem, ty z karabinem. Tak. Myślę, że da się rozpoznać ich Była jedna taka rzecz, taki dowódca, nie? Zawzięty. Postawili sznurek między dwoma wioskami i zbierali pieniądze. A ja nie chciałem dać. I się postawiłem wtedy. Poczułem taki, że muszę pokazać, że to ja teraz decyduję. No i on ustąpił, nie? Czasami tak trzeba. Czasami sakwę otworzyłeś, no ty to nic nie mam, co ja ci dam? Paprykarz. Paprykarz szczeciński. No. Paprykarz to budżetowe podróżowanie. No napiszę książkę, to tam wszystko To tam opiszę. wszystko opiszesz, tak. Ja wtedy kupię i przeczytam na pewno. Przyjadę po autograf to na bank. Słyszałem także, że twój motocykl odmówił posłuszeństwa. Jak dobrze pamiętam, było to na pewno raz w Rosji, tak? I drugi raz? W Rosji, w Holandii i w Maurytanii. Czyli 3 razy. Zatarłeś. I powiedz mi, jak wyglądają tam remonty, jak to wygląda z ich punktu widzenia i czy to tam druciarstwo trochę, czy naprawdę fachowcy tacy, że z niczego robią coś i jedzie się dalej? W krajach super rozwiniętych czasami trudniej jest ogarnąć rzeczy niż w krajach, gdzie naprawia się śrubokrętem, tak? Powiedzmy w Maurytanii, gdzie jest naprawdę Mad Max, film taki, wiesz, samochody są bez drzwi, ale jadą, tak? Na 3 kołach jadą i tak dalej, bez szyb. Tam koleś naprawił, że tak powiem, scyzorykiem, kluczami, tak? Bo znał się na tym, pracował przy Paryż-Dakar i on mi to naprawił, tak? Potrafił uruchomić zatartą głowicę, zatarty silnik od góry a na przykład w Holandii powiedziałem mu, żeby mi wyfrezowali w serwisie Yamahy. Powiedzieli, nie, tylko możesz kupić cały silnik. I tak samo w Rosji było. Musiałem się szybko nauczyć języka, żeby zdobyć części, zdobyć zaufanie ludzi, o pomoc. I tam byłem 3 miesiące też. I w Rosji spędziłem gdzieś 2-3 tygodnie, żeby motor też odremontować. Dzwoniłem po części, musiałem przesłać pieniądze, zaufać komuś na drugą stronę i właśnie tu jest ten absurd tego świata
super zorganizowanego i tego biednego, organizującego, pomagającego sobie, nie? Wydawałoby mi się, że w Rosji też tam był jakiś misza, który ogarnął ci bez problemu temat, a tu Tak, wychodzi na tak. to, że troszeczkę był kłopot, tak? Czy to chodziło bardziej o pieniądze, czy o samą jakby W Rosji wiedzę nie było techniczną? części, bo w Rosji były blokada, jak to się nazywa? Embargo, tak. Embargo, no. Tam polityczne, nie można tak. części, więc te części były gdzieś tam limitowane. I to bardziej chodziło o części. Nie sильно страшно. A nie, ludzie byli super, fantastyczni. Czyli jak dostał części, to i tak go Tak. zmajstrował, super, także super moment. ludzie. No, No. widzicie, no to, czyli są fachowcy na świecie. No. Janusze są wszędzie, tryciarstwo. tak. Frytki. Na trytki, chociaż się staram, żeby zostało tylko imię, a przejść pełen pro. Czasami te trytki działają dosyć długo, więc No, po co, no, trzeba mieć. Po co to zmieniać, jak No. działa? Jak działa, to nie ruszaj, tak słyszałem. Tak, działający system nie dotykaj. No nie dotykaj. Dobra, to na razie może przerwę zrobimy tylko na chwilę, bo ja sprawdzę, czy... Działa! No i co? Można, także Następna. lecimy dalej. Wyjazd, jak rozumiem, to także spotkania z mieszkańcami danego kraju, regionu. Powiedz mi, ile razy byłeś częstowany alkoholem z gościnności gospodarza? Czy to tylko taka słowiańska tradycja, by napoić podróżnika, czy jeszcze są jakieś, nie wiem, czy afrykańskie, czy jakieś południowoamerykańskie kraje? No Słowianie to Słowianie, nie? To... My mamy życie w sobie, mamy tą taneczność, muzyczność i w Afryce to nie ma, no bo tam jest muzułmaństwo, tam jest mocna herbata zielona, tak? W Senegalu ataja, bardzo słodka, aż się nie da pić. Tak, no pamiętam jak, to ciekawe właśnie w Rosji, że dostałem numer telefonu i mówię, nie, dobra tam, nie trzeba. I właśnie w ten dzień padła elektryka i jadę, tak te światła już mijają, coraz ciemniej, patrzę, że nie dojadę. I dzwonię na ten telefon, co był tam gdzieś, zaraz gdzieś tam ileś, 10 kilometrów. I mówię, wpadaj, przyjeżdżaj. I tam przyjechałem już na ciemnych lampach, jakoś dojechałem ledwo i tam właśnie poczęstowano mnie braszka. Taki niedorobiony alkohol. Ja, czyli ten I tam- zacier. Tak, taki zacier jakby, nie? I tam miałem swój wszystkie części motocyklu, to sobie zreperowaliśmy, tam siedzieliśmy, rozmawialiśmy i oni mają takie motostop, takie co ileś tam kilometrów, takie kluby motocyklowe wiejsko-miejskie. Więc tak, no. Był. Ale tak troszeczkę, czy nam tak więcej, że Nie zostałeś? no, Boże, no jak ktoś chce jechać i pić i jechać motocyklem, to niech jedzie, nie? Ja tam chcę poznawać świat. No ale myślałem, że już wtedy zostałeś, bo jak się robili tą No elektrykę. tak, no zostaliśmy do rana i tam naprawiliśmy to i pojechaliśmy rano, nie? A jeszcze wracając, jak już jesteśmy przy tym właśnie, już nie chodzi o alkohol. W jakich krajach jakby ludzie są jakby najbardziej, no nie wiem, uśmiechnięci, czy No, myślę, że Senegal. Senegal? No, numer 1. Tak mówisz? Gościnność, uśmiech, głośność, taka wibracja życia. Jak się wjeżdża z pustyni, z Maurytanii do Senegalu, to od razu słuchać hałas, trąbienie, kurz, samochody, wszystko. Tak jakby się z kościoła wyszło na jakąś paradę. No ale trąbią, ale nie są na siebie źli, tak? Jak rozumiem, tylko tak bardziej... Nie, no trąbią sobie jakieś tam, dają znaki. No. Światło. Czyli jedź szybciej na przykład, albo stój, to wszystko, na wszystko jest pip. Na przykład. Senegal chyba jest numer 1, później Rosja. O. Myślę z taką życiem. I co dalej? No nie wiem, no Polacy też są fajni. Trochę smutnie, ale to jesienią i zimą. Myślę, że są tacy zawisni, ale poza tym są fajni i dużo można z nimi pogadać. No myślę, że Senegal, Rosja takie najważniejsze kraje, które jakoś głęboko zostały. W pamięci. No. No kurczę. No jak się całej tej mechaniki nauczyć? To jest w położeniu tego jakby H czy IT. Te śrubki tutaj są, no nie idą prosto, ale tak pod trochę kątem. No tutaj jest, nie tak tu nic nie będzie widać. No i co mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić? No jak tak się stało, że nie idzie.
Maszyna świeca Bosch, cewka Bosch, a maszyna nie idziesz.